Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś wyjątkowy odcinek, bo mam dwóch gości. Pierwszym gościem Iwona Lindert-Nycz. Witaj, Iwona. Cześć, witajcie. No i drugim gościem ktoś, kogo już znacie, Dawid Kozioł. Cześć, witajcie. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Iwona Lindert-Nycz, mama, żona, planerka finansowa, współtwórczyni platformy Metamorfoza Finansowa oraz Dawid Kozioł, ekspert w dziedzinie finansów osobistych, który 2 lata temu wymyślił metamorfozę finansową, którą od tego czasu wspólnie z zespołem rozwijamy. Iwona z Dawidem tworzą na co dzień zespół do zadań specjalnych. Naprawdę wiele trudnych misji wykonali, więc dzisiaj będziemy rozmawiać też o trudnej misji, która nie tyle dotyczy nas, ale dotyczy wszystkich rodziców, a także wszystkie dzieci. Będziemy rozmawiać o edukacji finansowej. Z naciskiem na edukację finansową dzieci. Ja mam w mojej bibliotece w domu taką jedną książkę i ta książka ma tytuł "W szkole nie nauczono mnie biznesu". Ale ja myślę, że jak tu siedzimy wszyscy w trójkę, moglibyśmy powiedzieć, że w szkole nie tylko nie nauczono nas biznesu, ale też nie nauczono nas o finansach. Może o liczbach tam było, ale o finansach chyba niewiele i to wszyscy przyznają. Pytanie do was na początek, dlaczego tak jest, że w tej szkole albo tego w ogóle nie ma, albo takie śladowe ilości tych informacji się pojawiają? Ja na początek powiem, że cieszę się, że właśnie w tym układzie jesteśmy podczas tego nagrania, ponieważ macie możliwość i okazję w ten sposób poznać Iwonę. Iwona, która od lat już pracuje z zespołem agenta specjalnego, pracuje również z nami w obszarze finansów i projektuje Metamorfoza Finansowa. Wiele aspektów metamorfozy finansowej, w tym wsparcie mojej książki, było realizowane przez Iwonę, a moduł dzieci w metamorfozie finansowej i edukacja dzieci była nadzorowana i projektowana również przez nią, także dzisiaj dużo od Ciebie będziemy chcieli tutaj usłyszeć i cieszę się właśnie, że w tym układzie mamy tą możliwość o tym porozmawiać, więc na pytanie pozwolę, że odpowiesz Ty. Okej, to w ogóle wielkie dzięki, że mogłam się tutaj pojawić, bo ten temat rzeczywiście jest mi bliski i taki, myślę, ważny w kontekście tym, co chciałabym przekazać. Powiedziałeś, Grzesiek, o tym, że dlaczego szkoła. Nie, my wiele razy na kanale tutaj też mówiliśmy o tym, że w wielu aspektach szkoła nas nie edukuje, nie przygotowuje do życia, nie dostajemy tego, co byśmy oczekiwali, że z tej szkoły dostaniemy. I z jednej strony jest to kwestia taka, że trochę czasami winę przesuwamy w kierunku rządzących, że komuś się może nie opłacać to, żeby taką wiedzę, edukację nam tutaj dostarczać. Jest to dla nas prostsze. Przerzucamy sobie tę odpowiedzialność na tego kogoś, kto stoi z boku, tak? Ale tutaj zwróćmy uwagę na to, że w kontekście, kiedy mówimy o edukacji finansowej, to najistotniejsze jest to, że nie, że my ją mamy wyciągnąć z samej szkoły, no bo wiemy, że te programy szkolne też są w jakiś sposób ograniczone, ale najważniejsze jest to, żebyśmy to my sami chcieli edukować to młode pokolenie, te swoje dzieci, które mamy, nie wiem, 1, 2, 3, po to, żeby właśnie one wyrosły na takich świadomych finansowo ludzi. Ładnie powiedziała, Dawid, nie? Ładnie, jakby tu siedziała już od miesięcy. Tak, wiele. ja mam wrażenie, że nagrywa często. No dokładnie, nagrywa często, także myślę, że wielkie brawa w komentarzach, napiszcie, czy Tak. dobrze, napiszcie, bo to na pewno będzie A ważne. mamy tego świadomość, bo nagrywaliśmy kiedyś pierwszy raz, że to są niełatwe rzeczy. To są nie? emocje, to jest nowa sytuacja, więc naprawdę Iwonka super. To nie tylko... Nie tniemy. Myślałeś, że będziemy ciąć, a nie tniemy. Myślę, że warto, żebyś, Dawid, chciałbym, żebyś się odniósł do tej odpowiedzialności, o której wspomniała Iwona, przesuwanie tej odpowiedzialności, że właśnie to się często dzieje, że szkoła nie nauczyła, no to dzieci nie potrafią, to ich wina. A jak my jako dorośli powinniśmy się ustosunkować do tej całej sytuacji? Odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka zawsze jest na opiekunie. Tym najczęściej jest rodzic. I w ramach wychowania często wiele wartości w głowę młodego człowieka wkładamy, ale zapominamy często o tej, która pomoże mu w wielu obszarach jego życia w późniejszym czasie, a mianowicie bycie dobrym gospodarzem własnych pieniędzy, a ten, kto jest dobrym gospodarzem własnych pieniędzy, to jest również dobrym gospodarzem własnego czasu, bo pieniądz najczęściej od czasu pochodzi. I teraz w tym kontekście, rozpatrując tą rzecz, warto spojrzeć na to, że nie tylko kwestia szkoły, materiałów zewnętrznych, by dotrzeć do tego człowieka, by on miał tą kompetencję, ale przede wszystkim naszego funkcjonowania, naszego działania, naszego przykładu. To ten przykład najlepiej funkcjonuje i oddziałuje na tego młodego człowieka z punktu widzenia jego rozwoju. I teraz ja sam dzisiaj dzieci nie mam, ale obserwuję osoby, które mają dzieci i ten przykład czasami rozwojowy, prorozwojowy jest dawany, ale czasami właśnie nie. W finansach nie wyobrażam sobie, by ktoś był dobrym
dobrym nauczycielem, jeżeli sam nie praktykuje. Dlatego w metamorfozie finansowej, w tej edukacji, którą wspólnie robimy na kanale, mówimy najpierw ty, a kolejno osoba, którą ty edukujesz. Tak samo jest z planerami finansowymi, którymi edukujemy. Chcesz być dobrym planerem finansowym? Twoje finanse powinny być dobrze poukładane. A czy warto edukować dzieci w obszarze finansów? Bardzo. Bardzo. A te obszary, dlaczego warto, mi się wydaje, że jeszcze w tym nagraniu będą omawiane, ale jeden kluczowy, na sam początek, już otworzę, a mianowicie to jest przyszłość. Przyszłość naszego narodu, naszego państwa, naszej rodziny, to jak dzieci zachowują się w elemencie finansów, gospodarowania, również czasem. No wspomniałeś o tym, że to my, rodzice, bo często się mówi, że przykład idzie z góry i ważne, żebyśmy zrozumieli dzisiaj, że góra to my, że góra to nie tam w szkole, że góra to tam na studiach, bo widzimy, że tego tam nie ma i zostawmy to. Nie ma, nie będzie, my możemy się zająć tym, co my możemy zrobić. Wspomniałeś o tym, że jest ten przykład. My jako rodzice no, powinniśmy mieć poukładane finanse, żeby dzieciaki, a nas obserwują niesamowicie. Mój Franek ma 14 miesięcy, a on już bierze telefon i on już wie, że ten zabawkowy się przykłada do ucha. Skąd on to wie? On to po prostu widzi, że my rozmawiamy przez telefon, no bo to jest naturalne, że telefon raz na jakiś czas zadzwoni. No to i kolejne pytanie, które się tu pojawia w mojej głowie, no kiedy edukować? Kiedy edukować? Bo dziś są też takie czasy, że są ogromne możliwości. Ja czasami słyszę jakieś opinie na temat dzieci, rodziców, którzy mają większe możliwości, tak to powiem, i że te dzieci nie mają dzieciństwa, że one przecież wszędzie jeżdżą, wszystko robią i ciągle się rozwijają, a mają tylko kilka lat. No i teraz pytanie, Iwona, jesteś też mamą, więc już wiesz, jak to jest z dzieckiem, takim młodym, który się rozwija i potrzebuje i właśnie powinno też mieć dzieciństwo. Gdzie tu na tej wadze dać właśnie tą edukację, żeby uczyć o finansach? No jakby nie było, niektórzy wspominają, nie, to jest jeszcze dziecko, jeszcze ma czas. No właśnie, czy ma czas? Czy już warto wplatać nawet kilkulatkowi, że pieniądze nie biorą się ze ściany, tylko z pracy? Znaczy, tak jak sam zwróciłeś na to uwagę, już nawet to kilkunastomiesięczne dziecko, tak ono widzi, obserwuje to, co robisz, więc później naśladuje ciebie. I teraz znowu pytanie, czy my chcemy dać taką edukację twardą temu dziecku, że ono się ma nauczyć konkretnie regułki albo konkretnie jakiegoś takiego wielkiego zachowania na bazie tego, że my z nim porozmawiamy teraz na jakiś ważny temat, czy bardziej ważne jest to, że dziecko widzi, obserwuje, patrzy na nas, to co my robimy. No nie? I ta edukacja finansowa dziecka rozpoczyna się tak naprawdę już od tego najmłodszego wieku, bo z tym dzieckiem idziemy do sklepu. To dziecko obserwuje nasze zachowania, widzi, co my w tym sklepie robimy, co trafia do naszego koszyka, jak my się zachowujemy w tym sklepie. Ja to też już powtarzam u Dawida na live'ie, ale też to myślę, że warto by było tutaj powtórzyć, że jeśli my narzekamy w tym sklepie na przykład na ceny produktów, tak, stoimy przed tą półką sklepową, o Boże, ale to znowu tutaj wzrosła ta cena, no to równie dobrze też przekazujemy tutaj, to nasze dziecko będzie przesiąkało wtedy też takimi samymi tekstami. Jeśli my będziemy sobie kupowali jakieś rzeczy, pozwalali sobie na X tych takich produktów niezdrowych na przykład, które trafią do naszego koszyka, no to z automatu też uczymy dziecko tego, że te rzeczy warto na przykład kupować, tak, bo dziecko rozumuje w ten sposób, że skoro mama, tata to robi, no to też będzie w ten sposób tutaj działało. Naśladowanie. My tu mówimy bardzo mocno o naśladowaniu i to naśladowanie jest na każdej płaszczyźnie. Tak. Nie tylko finansów, ale nie tylko właśnie elementów zdrowia, ale na każdej płaszczyźnie. Również naszego stosunku do drugiego człowieka. Też były kiedyś takie fajne materiały marketingowe w sieci, które można było zaobserwować. Właśnie taka akcja związana z tym, że człowiek przychodzi i traktuje w jakiś sposób osobę bezdomną i to widzi następnie dziecko i to dziecko naśladuje to postępowanie kolejno w innych swoich relacjach, które buduje. A też był pokazany kontrast, że to zachowanie było zupełnie inne i naśladowanie tego dziecka. To jest kopiowanie do 7 roku życia, mniej więcej jota w jotę to, co robi człowiek dorosły. Potem dopiero włącza się powoli interpretacja i zauważcie, że te dzieci gdzieś w tym wieku 6-7 lat zaczynają pytać. Coraz więcej jest tych pytań, ponieważ wtedy już zaczynają budować własną interpretację, ale zbudowaną na podstawach tego, co zaobserwowały wcześniej. I tak kluczowy jest element właśnie naśladowania. Mhm. Sporo w module na metamorfozie finansowej, w module, gdzie no, bardzo dużą pracę wykonała Iwona, jest elementów, które będziecie mogli wykorzystać w tej swojej pracy ze swoimi dziećmi. Ja myślę, że warto zadać takie pytanie. My na kanale bardzo dużo mówimy o majątku, o zarządzaniu majątkiem, o tym, co powinniśmy robić, ale ze swoim. Często to mówimy, że to jest nasz majątek rodzinny, gospodarstwa domowego. No to pytanie takie, czy dzieci, no bo jak wspominasz Iwonka, że dzieciaki bardzo szybko obserwują, mają kilkanaście miesięcy i one już
to wszystko kodują, czy dzieci powinny mieć swój majątek, a jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie ten majątek, czy jakiś portfel, czy jakaś skarbonka, no właśnie wiemy, że różnie to bywało w niektórych domach, jak to powinno wyglądać. Właśnie kwestia majątku dziecka była jedną z tych takich trudniejszych tematów, które przyszło nam tutaj rozpracować. Jak wiesz też, Grześku, my pracujemy w ramach konkretnej filozofii majątkowej, no i zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie ten majątek dziecka i w ogóle w jaki sposób tutaj go umiejscowić. I to, co wskazaliśmy też z Dawidem i z innymi członkami zespołu, to jest to, że tak naprawdę ten majątek dziecka, on dzieli się trochę na dwie strefy. Bo my z jednej strony sami budujemy go jako rodzice, zbieramy oszczędności dla dziecka, czy na studia, czy na jakieś, nie wiem, cele finansowe, wesele, bądź jakieś otwarcie firmy, wsparcie materialne, a z drugiej strony to dziecko dorastając też buduje swój taki własny majątek w obszarze tego, co ono rozumie jako własne. Tak, czyli co traktuje jako własne. Na początku są to oczywiście własne zabawki, no nie, bo powiedzmy, tak jak już Franek pewnie, to jest ta moja zabawka, jakby jakieś inne dziecko chciało mu ją zabrać, to też już będzie ją mocno do siebie gdzieś tam przytulał. To tak samo później na tych kolejnych etapach życia, to kolejne, nie wiem, jakieś gadżety, które się pojawiają, może jakieś takie pieniądze, które właśnie dzieci dostają od, nie wiem, od rodziców, od dziadków, też już zaczynają traktować jako swoje. I ten majątek dziecka, to rozumienie tego majątku dziecka też będzie się wraz z czasem tak naprawdę rozwijało, nie? I ważne, żebyśmy my jako rodzice zrozumieli, że jest ten obszar taki majątkowy związany właśnie z tym, co my budujemy jako dziecko, z tym, co dziecko buduje jako swoje, bo dzięki temu też nie zostawimy tej edukacji finansowej takiej niezaopiekowanej. I o co tutaj chodzi, to myślę, że więcej powie Dawid. A z przyjemnością. Majątek. Gospodarstwo domowe jest zarządzane przez osoby dorosłe. I mamy w filozofii majątkowej rezerwę, majątek bytowy i majątek inwestycyjny. I z punktu widzenia filozofii majątkowej, to dziecko, dopóki nie opuści tego gospodarstwa domowego, dopóki nie nabierze pełnoletności, to każdy obszar majątkowy z mocy prawa należy z punktu widzenia własności do gospodarza, a gospodarzami są ojciec, matka najczęściej lub opiekunowie prawni. Tutaj mówimy o umiejscowieniu. I teraz kwestia, jakie są to środki i w jakim celu, to moglibyśmy to umiejscowić do konkretnych pól majątkowych w obszarze tej filozofii. Tyle, że jest coś zupełnie innego to, co określamy jako majątek, a coś innego jako budowanie odpowiedzialności majątkowej u tego młodego człowieka. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, że najczęściej to, co zauważyłem w obszarze, jak było 500+, czy teraz 800+, słusznie, rodzice, opiekunowie decydują się na to, by ten obszar zapewnić, z tych środków zapewnić jakiś element startu w przyszłość finansową dziecka. I fajnie, mi się to podoba, ponieważ jest to gromadzenie nadwyżek finansowych w ramach gospodarstwa domowego i nawet jeśli ten młody człowiek tego nie otrzyma, jest to kolejna poduszka bezpieczeństwa w gospodarstwie domowym. Świetnie, ale to nie powinno być odhaczenie tematu związanego z finansami dla tego młodego człowieka. Bo często tak jest, że my zakładamy jakiś fundusz inwestycyjny, lokatę, skarbonkę, obojętne, dajemy tam środki co miesiąc w ramach na przykład tych środków, które otrzymujemy z punktu widzenia socjalnego, 500 czy 800+ już dzisiaj i tu myślimy, że zrobiliśmy ten krok dbania o finanse dziecka. Tak, o jego start finansowy, ale nie o jego świadomość finansową. I tutaj chciałbym zauważyć, że to należy rozdzielić. Bo jeżeli tego nie rozdzielimy, to stanie się coś takiego, co wielokrotnie widziałem już z punktu widzenia doświadczeń, jak rozmawiałem z osobami znacznie starszymi ode mnie, mającymi już dzieci w moim wieku, że ja owszem, przekazałem mieszkanie temu młodemu człowiekowi, ja owszem, dałem środki finansowe, ja owszem, chcę przekazać mu nawet firmę, ale on nic nie umie. On nic nie potrafi. On to zmarnuje. I w tym momencie Wtedy zaczynamy chcieć go czegoś nauczyć, ale on już ma swoje stare nawyki, ma już stare przekonania, ma już te schematy, które odkręcić jest znacznie trudniej niż od małego nauczyć go tego dobrego gospodarowania tymi środkami finansowymi, tym majątkiem. I tutaj kluczowe jest zrozumieć, że odpowiedzialność jest po stronie tych dorosłych i uwaga, wymaga to olbrzymiego zaangażowania. Ale czy warto? Warto. Jak często się dzieje, że z dziećmi postępują ludzie, a mianowicie kupują tablety, komórki, wrzucają temu młodemu człowiekowi tak naprawdę system bodźcowania, na bazie którego on uczy się nie tego, co powinien, ale co my zyskujemy? Tak zwany w cudzysłowie czas. Ale my przede wszystkim tracimy czas, ponieważ moglibyśmy tam relacje budować z tym młodym człowiekiem, rozmawiać i cieszyć się z tego, co nazywamy życiem. A często uciekamy w jakieś bzdury. Często jest to też praca. A tutaj daje to przestrzeń, że my budujemy formy zabawy od małego.
od małego w formie zabawy dobrą edukację w ramach obszaru finansów u tego człowieka. Co więcej, poza tym, że on staje się coraz lepszym gospodarzem, możemy mówić o obszarach tej edukacji, jakie tam są zakresy, co tam zrobić i tak dalej. Możemy to mówić, ale przede wszystkim tam jeszcze jest budowanie więzi, do której wszystkich was zachęcam. Weekend w Krakowie? Brzmi kusząco? Jeśli tak, to zapraszam Cię 28 i 29 marca na Invest Cavs do Krakowa, na największą imprezę inwestycyjną w Polsce. Będziemy tam z całym kanałem. Będzie również metamorfoza finansowa. Mnóstwo wykładów na wszystkich scenach, ale jest coś ważniejszego. Będziesz tam, mam nadzieję, Ty, będzie okazja, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, mnóstwo nowych osób do poznania, także odbierz w tym momencie swój bilet, link poniżej. Do zobaczenia w Krakowie. Ważne aspekty. Myślę, że wspomniałeś o zawartości. To bym zamknął w jednym słowie. Zawartość konta, na przykład 800 plus co miesiąc, jest ważna, ale dużo ważniejsze jest, co zawieramy w głowie tego małego człowieka, co w tym mózgu zostanie, jakie doświadczenia i jakie rozmowy. Więc ważniejsza niż zawartość konta z 800 plus jest zawartość głowy naszego dzieciaka. No i idąc w kierunku tego pytania, jak zacząć? Jakie praktyczne działania możemy zrobić jak najszybciej z takim młodym człowiekiem? No często pierwszym takim wspomnieniem, takim przykładem pojawia nam się kieszonkowe, które wielu z nas chciało dostawać, ale nie dostawało, bo była bieda i słyszeliśmy, że ktoś tam w klasie dostaje kieszonkowe czy tygodniówkę i to było super z mojego na przykład punktu widzenia, że ja wiedziałem, że ktoś dostaje. Ja nie bardzo dostawałem, no ale czy na przykład ten przykład jest dobry kieszonkowe? Jeśli tak, to w jakiej formie? Jeśli nie, to dlaczego? Od jakiego wieku? Może jak ty praktykujesz u siebie w domu, czy nie praktykujesz? No to jest ciekawe dla mnie też jako ojca już. Ja mam 5-latka, więc dopiero tak naprawdę testuję tutaj dawanie środków finansowych i w jaki sposób moje dziecko się zachowa w momencie, w którym dostanie swoje pieniądze. W każdym razie ile osób, tyle tak naprawdę różnych opinii będzie dotyczących kieszonkowego, tego w jakiej formie go dawać, czy nie dawać. To też był temat, nad którym się mocno zastanawialiśmy. No i oczywiście ważne jest, żeby w ramach swojego domu wypracować tę metodę, która będzie po prostu najlepiej działała. Oczywiście wy jako rodzice też nie musicie mieć teraz tego złotego środka. Tak, ja teraz zrobię książkowo, dam to kieszonkowe, wyliczone co do złotówki i moje dziecko już będzie się zachowywało w ten sposób, w jaki bym sobie tutaj tego oczekiwał. Bo tak naprawdę możemy do tego tematu podejść różnorako, tak? Możemy tutaj dawać kieszonkowe, nie wiem, jakoś uzasadnić je ze względu na wiek, uzasadnić je ze względu na to, że dziecko, nie wiem, ma jakieś swoje własne potrzeby, tak? Ale może nie chcemy w ogóle dawać tego kieszonkowego, bo uznamy, że jest to jakaś forma socjalu. No wobec tego, skąd te pieniądze mogą się brać u tego dziecka? Źródeł tak naprawdę mamy wiele. Jak się rodzice sami według siebie gdzieś tam rozejrzycie, to zauważycie, że są to czy pieniądze od dziadków, dawane może nieregularnie, czy to są pieniądze, które dziecko uzyskuje z jakiegoś rodzaju stypendiów. Dzieci czasami już pracują, tak? Mają też jakieś różnego rodzaju swoje konta pozakładane. I czy to najmłodsze, czy trochę starsze, jakieś te środki finansowe dostają. Możemy dziecko też wynagradzać za dodatkową pracę. I tutaj znowu może się pojawić taka zagwozdka, okej, dobra, ale jeśli ja teraz będę wynagradzał dziecko za dodatkową pracę, za jakieś obowiązki domowe, no to nie wiem, nie będzie chciało sprzątać pokoju. No zupełnie nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że w ramach gospodarstwa domowego każdy z członków rodziny ma swoje zadania, ma swoje role do spełnienia, ma też swoje obowiązki, które powinien wykonać i jeśli oczywiście one są właśnie tą podstawą, tym takim podstawowym zakresem, no to za to dziecku nie będziemy płacili, tak? Za to, że posprzątało swój własny pokój. Ale z kolei możemy wyznaczyć różnego rodzaju zadania, jak na przykład, nie wiem, dodatkowe skoszenie trawnika, tak? Umycie okien. To może być cokolwiek, słuchajcie, co jest gdzieś tam w waszym domu się dzieje, co do tej pory wy wykonywaliście, a co jest w ramach kompetencji tego młodego człowieka, po to, żeby właśnie dostało te dodatkowe środki. I tu jest masa fajnych rzeczy, które można wprowadzić już od najmłodszych lat, tak? Bo to na początku nie muszą być wcale jakieś duże kwoty. To może być taka kwota naprawdę testowa, po to tylko, żeby zobaczyć, co się z tymi pieniędzmi dzieje, jak to dziecko zareaguje i ewentualnie krok po kroku można je sobie dalej zwiększać. Tak. I tutaj pełna zgoda. Warto do tego jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że tych filozofii może być wiele. Może być wiele, bo to jest zależne od naszej filozofii funkcjonowania, naszej filozofii życia. Niektórzy powiedzą, że absolutnie żadnego kieszonkowego, a inni powiedzą, jasne, kieszonkowe to jest dokładnie to rozwiązanie, które jest idealne dla mojej pociechy. W ramach tego kursu, o którym mówiłeś, zresztą bezpłatnego, metamorfozy finansowej, każdy z was może się zalogować, są te opcje omówione, różne, a wybierzcie sobie jakie chcecie. Ale tu, co warto zaznaczyć,
to jest to, że nie potrzebujecie modułu Metamorfoza Finansowa, nie potrzebujecie książki, potrzebujecie zrozumienia, że to jest ważne i krok po kroku znalezienie własnej ścieżki. To jest klucz. Taki kurs Metamorfozy daje przestrzeń na inspirację, jak to ulepszyć, jak efektywniej, nie jesteście z tym sami i to jest fajne, ale znacznie więcej jest tam potrzebne twojego konkretnego zaangażowania, twojej chęci, twojej inspiracji, pragnienia w tym obszarze. Jeżeli tak to będzie budowane, tak będzie w porządku. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli chcemy być dobrym gospodarzem własnych pieniędzy, zacząłeś to pytanie od tego, co warto zrobić. Jeżeli chcemy być dobrym gospodarzem własnych pieniędzy, to potrzebujemy, czy majątku filozofii finansowej, czy to potrzebujemy zrozumieć, że będziemy mieli do czynienia z przepływami finansowymi. Przepływy finansowe mają zazwyczaj dwa obszary, dodatni i ujemny przepływ. W takim dorosłym życiu dodatni przepływ najczęściej wynika z pracy. Pracuję, zarabiam, mam dodatni przepływ. Ujemny wynika z wydatków, z kosztów, tego co pokrywam. No ten młody człowiek potrzebuje mieć dodatni i ujemny przepływ finansowy. Teraz jak ten przepływ finansowy wygenerować? Czy to ma być przekazywaniem środków w formie właśnie kieszonkowego, tej dodatkowej pracy, czy też innych form, które możesz sobie w ramach swojego gospodarstwa domowego wymyślić, to jest twoje. Ty to zrób. Bo to trochę nie tylko przekazujesz mu, jak świadomie podejmować decyzje finansowe, ale również w pewien sposób, często się to robi nieświadomie, ale w tym przypadku świadomie, uczysz go filozofii życia. I tutaj jest duży akcent, bo to nie jest tylko edukacja finansowa, to jest edukacja wielu obszarów życia na bazie finansowej edukacji. I od czego zacząć? Od siebie. Zawsze przykład z góry. Przykład z góry. Jeżeli jeszcze nie jesteś gospodarzem finansowym takim, którym sam byś powiedział, że chciałbyś, żeby twoje dziecko było, tak rozpocznij również w tym obszarze to działanie. Zróbcie team. Idźcie razem. A wtedy nie tylko i wyłącznie poprawią się wasze finanse, funkcjonowanie i taka swoboda i mniejszy stres finansowy, w szczególności u ciebie jako dorosłego, ale zwiększy się wasza więź. A nie o to chodzi? O to chodzi również. Ładnie powiedziane. Przykład, który wszyscy chyba znamy, a jeśli nie, to ci, którzy nie znają, poznają. No przecież w samolocie często się mówi, jeśli jest sytuacja jakaś tam kryzysowa, no to ta matka dla przykładu najpierw maskę tlenową zakłada sobie, a nie dziecku. No bo jeśli ona sama straci przytomność, no to dziecku już nie będzie mogła pomóc. Przecież w sytuacji finansów dokładnie myślę, że to jest tak. 1 do 1. Najpierw musimy ogarnąć swój plecak finansowy, żeby móc kroczyć i pokazywać swoim dzieciom. No to jeszcze jeden temat wrzućmy. Majątek dla dziecka. Dzisiaj tutaj pojawił się jeden temat na początku, gdzie ojciec powiedział, że mógłbym przekazać, bo jest co, ale on nic nie potrafi. Więc to by się zmarnowało. Temat sukcesji też myślę, że bardzo ciekawy. Czasami omawiamy i się pewnie pojawi jeszcze więcej częściej na kanale. Czy właśnie budować majątek dla dziecka, może w formie 800+, albo jakichś prezentów, srebrne monety trudniej wydać, przykład jest na mądre prezenty. Czy właśnie budować majątek dla tych dzieciaków też jako my dorośli, czy jednak nie budować? Bo czasami ludzie mówią, no ale to dziecko będzie za 20 lat miało lat 20, przez 20 lat można coś zbudować. No i ja się może martwię, czy on sobie poradzi z tymi dużymi pieniędzmi, no bo można fajną kwotę uzbierać. I są myślę, że dwa obozy, co najmniej dwa obozy. Jedni mówią zbierać, żeby mu pomóc na start, bo ja miałam trudno, czy miałem, a drudzy mówią nie, ja go nauczę kompetencji, pieniędzy nie potrzebuję, sam sobie poradzi. W którym obozie jesteście? A kto ma odpowiedzieć na pytanie? A myślę, że może najpierw Iwona, a może Dawid, jak chcecie, jak wolicie. Bardzo proszę. My zawsze bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie finansowym, więc generalnie znowu patrząc na ten podział majątku, w jaki sposób powinniśmy dzielić majątek, to tak naprawdę ten dodatkowy majątek dziecka, który budujemy w ramach naszego majątku, on ciągle do momentu, dopóki go nie przekażemy, jest naszym majątkiem. Tak? Czyli naszym majątkiem gospodarstwa domowego. I realnie może być tak, że w momencie, w którym nasze dziecko osiąga pełnoletność, tak? Gdzieś tam jest już samodzielne i okazuje się, że może rzeczywiście nie do końca sobie zasłużyło, na przykład jeszcze w tym momencie, oczywiście to jest nasza subiektywna opinia, tak? Na to, żeby mu przekazać ten majątek, albo uważamy, że jeszcze nie jest gotowe, żeby przyjąć taką określoną sumę pieniędzy, na przykład jednorazowo, no to możemy podjąć decyzję jako rodzice, tak? Że jeszcze tego majątku nie przekazujemy. To jest pierwszy element. Drugim elementem jest to, że nastawiając się na to, że my budujemy ten majątek dla dziecka, oczywiście znowu tworzymy swoje bezpieczeństwo finansowe, no bo też mamy sytuację taką, w której jeśli coś nam się wydarzy, z jakiegoś powodu zużyjemy swoją rezerwę, z jakiegoś powodu gdzieś oszczędności też nam się skurczą, no to jest to taki element, który też możemy wykorzystać na poczet bezpieczeństwa całej naszej rodziny, tak? Czyli skorzystać z niego właśnie w tym segmencie. Więc myślę, że to są takie ważne obszary, o których tutaj warto pamiętać. No i czy
czy to dziecko dostanie te pieniądze. Jeśli je mamy, to my możemy podjąć decyzję. Jeśli ich nie mamy, tak, no to znowu rozmawiamy trochę o tym, czego nie zrobiliśmy. Tak, pięknie ujęte. Dodałbym do tego tyle, że gromadzenie nadwyżek zawsze jest bardzo dobrym kierunkiem. Czy to w kontekście gromadzenia środków na wsparcie dla dziecka, czy to w kontekście przyszłej emerytury, czy to w kontekście jakimkolwiek, jest moim zdaniem warte, jeżeli nie ogranicza naszego standardu życia dzisiaj na poziomy, których nie chcemy. To moim zdaniem jest bardzo wartościowy kierunek. I co więcej, Iwona bardzo słusznie moim zdaniem stwierdziła tutaj, że wcale nie musimy te środki przekazać w konkretnym wieku, w ogóle nie musimy ich przekazać. Tylko że, uwaga, jeżeli od małego będziemy mówili, ja ci gromadzę 500 plus na to, że ci dam, jak będziesz miał 20 lat, to przepraszam, ale programujemy w tym momencie konkretne zachowanie, które powinniśmy dokonać. Szanujmy swoje słowo. Jeżeli tak rozpoczęliśmy komunikat do swojego dziecka, a potem będzie miał 20 i niezależnie od tego, jaki jest, nie damy mu tych środków finansowych, to będzie niespójność między komunikatami i może tam powstać konflikt, którego można było łatwo uniknąć. Po co go w ogóle informować? Po co informować tego małego chłopczyka czy dziewczynkę o tym, że jakieś środki finansowe są dla niego zbierane? To mu nie pomaga w jego świadomości finansowej. W tym obszarze pomocne jest to, że usiądziecie, rozpiszecie jego mini budżet, te jego 20 zł, które w jakiś sposób uzyskał, rozpiszecie na konkretne rzeczy. W ramach tego ta więź się będzie budowała, ale również jego wyobrażenie o dysponowaniu środkami finansowymi zacznie się budować, albo będzie szło na kolejny level. Na bazie tego będzie ten człowiek będzie coraz bardziej świadomy finansowo i znacznie łatwiej będzie ci przekazać te środki finansowe mu w momencie, w którym będzie w tym określonym wieku 20-25 lat. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa w tym obszarze to jest kwestia, to w takim razie dobra, to ja nie będę gromadził dla dziecka, ale ja będę miał jeden koszyk, a tam będę wrzucał na emeryturę, na dziecko, na pralkę i na wszystkie inne rzeczy. Też nie. Ponieważ zgodnie z horyzontem czasu, czyli ile czasu mamy gromadzić środki finansowe, inwestować na przykład i zupełnie inne instrumenty finansowe będziemy wybierali, bo i skala ryzyka będzie zupełnie na innej płaszczyźnie. Czyli jeżeli będę miał 3-5 lat do tego, bo mój dzisiaj 15-latek moje dziecko ma dzisiaj 15 lat, a ja chcę w wieku 20 lat mu coś przekazać, mam 5 lat, to będę innymi instrumentami się posługiwał niż mi się dziecko urodziło, a ja mam 20 lat. Nie będę wchodził na przykład na rynek akcyjny, ponieważ ten ryzyko jest na tyle, że będziemy nie wiadomo w którym momencie, że koniunktura może się odmienić na tyle, że stracę. Ale w momencie, jeżeli mam 20 lat, być może rozłożę to na inny portfel inwestycyjny. Nie chcę tu wchodzić w mega szczegóły, ale mógłbym to rozpisywać. Z tym chcę zaznaczyć, że wskazywanie na konkretne potrzeby w ramach swojego planu finansowego daje przestrzeń na przemyślenie, że okej, te 500 zł jest dla dziecka, jest tutaj 20 lat, dobra, to wybiorę taki instrument, który rozumiem i on w tym obszarze, w tym okresie ma szansę określono się zachować, zgodnie z historycznymi wynikami. W tym obszarze, jak zbieram na tą tak zwaną pralkę, zostało mi 3-5 lat, to pójdę może bardziej w obligacje skarbowe detaliczne lub w lokaty, czyli wybiorę inny instrument. I właśnie tego uczymy my, te osoby dorosłe, a krok po kroku ty powinieneś uczyć swojego dziecka. Myślę, że to było szalenie ważne pytanie w kontekście też pytania, które zadałem na naszej konferencji podczas debaty, a tam debata była pod tytułem jak osiągnąć sukces, również ten finansowy i pozostać człowiekiem. I tam jedno z moich pytań było takie, jak właśnie edukować młodych ludzi, jak edukować dzieci, żeby nie zostały takimi bananowymi dziećmi, no bo przecież dzisiaj często się dzieje, często niestety się to dzieje. Ja sam znam kilka takich rodzin, gdzie tak jest i rodzice żałują dzisiaj, że te decyzje były takie, a nie inne, tej edukacji nie było i jak to właśnie zrobić. Więc myślę, że te mądre odpowiedzi, które się tu pojawiły zarówno ze strony Iwony, jak i Dawida, przede wszystkim poukładanie samemu swoich finansów. To jest to aktywność, poprawianie po drodze, nie zastanawianie się, o dobra, to ja teraz metamorfozę zrobię i metamorfozami rozwiążę wszystkie problemy. Ona jest narzędziem. Najpierw muszą być poukładane wasze finanse, jak zgodnie stwierdziliście, a później możemy inspirować i pokazywać przykładem swoim dzieciakom, że można fajnie o pieniądzach i mądrze rozmawiać. Widzę, że zgłasza się Dawid, a że jesteśmy dzisiaj w takiej nomenklaturze szkolnej, to ten paluszek w powietrzu widzę, więc oddaję ci głos. Bo chciałem dodać jedną rzecz do tego bardzo ważną, bo mówisz poukładać swoje finanse, a następnie zająć się tym młodym człowiekiem. Dodałbym do tego to, że być w trybie dokonującym się układania własnych finansów i edukować młodego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że często nasze finanse są na takim poziomie, że jeżeli miałbym sam określić, że je ułożyłem, to minie tyle czasu, że stracę czas tej edukacji tego młodego człowieka.
I tu chciałem na to zwrócić uwagę. Czyli róbmy jedno i drugie, krok po kroku, z punktu widzenia odpowiedzialności podejdźmy do tego rozsądnie, niemniej jednak nie zwlekajmy. Jedno i drugie powinno być w jakiś sposób zagospodarowane w ramach naszego czasu, krok po kroku. Być może większy akcent, większa uwaga powinna być na nasze finanse dzisiaj, ale to nie znaczy, że będziemy czekali z edukacją tego młodego człowieka, ponieważ on nie czeka i kopiuje cały czas. Dzieci małe są tylko raz. Ktoś kiedyś powiedział, myślę, że to idealnie pasuje do tego, że ten czas ucieka i na dzieciach to widać łatwiej po prostu, no bo te dzieci rosną zdecydowanie przecież szybciej i widać, że ten czas ucieka. No to pytanie jeszcze do Iwony, która bardzo dużo pracy włożyła w to, żeby metamorfoza finansowa, moduł edukacji finansowej dzieci wygląda. Dalej tak, wkłada, jak wygląda. tam jest jeszcze robota. Wkłada, ale mówimy o tym stanie, który jest dzisiaj. No to pytanie jeszcze, co tam znajdziemy? Jakie elementy, czego można się dowiedzieć? Jakie są rzeczy, z których już dzisiaj nasi widzowie po zalogowaniu się i bezpłatnie mogą sobie wdrożyć do działań w pracy z dziećmi? Myślę, że o wielu rzeczach powiedzieliśmy, ale właśnie wskazujemy te różne podejścia do tego, w jaki sposób ustalić kieszonkowe, w jaki sposób pomóc dziecku zarządzać jego własnym domowym budżetem. I tutaj też myślę, że bardzo ważna rzecz, bo to, co powiedziałeś, najpierw to, później to, dobrze, że Dawid tutaj trochę sprostował, bo te rzeczy mogą się dziać równolegle na dwóch płaszczyznach, tak? Czyli nie obwiniajmy się teraz, jeśli my nie mamy dobrze zaopiekowanych pieniędzy, tak? Dobrze zaopiekowanych finansów. Jeśli my mamy u siebie jakieś rzeczy, braki, które widzimy, ale na bieżąco z tym pracujmy, tak? Działajmy tutaj w tym kierunku, żeby sobie to poprawiać i też pokazujmy to swojemu dziecku. Jeśli nam dziecko wytknie, bo też się tak może zdarzyć, tak? Dzieci są bardzo szczere, jeśli chodzi o kwestie związane z tym, że mamo, przecież ty wydałaś już tyle, a mnie nie pozwalasz kupić tej zabawki. No nie? No to dlaczego nie mielibyśmy z tym dzieckiem porozmawiać? Tak, masz rację, wydawałam tyle, ale zauważyłam, że to powoduje takie i takie konsekwencje u mnie. No i teraz możemy z tym dzieckiem też rozmawiać dalej. Możemy mu wskazać tę właściwą ścieżkę. Potraktujmy ten dom jako takie domowe laboratorium. Tak? Pokażmy temu dziecku, że jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której może testować, w której może próbować, w której może uczyć się finansów. Pokażmy mu, w jaki sposób prowadzić swój własny bilans majątku, tak? Bo to jest też to, że nasze dziecko też nie musi mieć tylko, powiedzmy, tych złotówek w skarbonce. My możemy mu krok po kroku pokazywać, jak korzystać z rynku finansowego i to jest w ogóle bardzo fajne, tak? Bo jeśli my spotykamy osoby, które w wieku 30-40 lat dowiadują się dopiero o obligacjach skarbowych, oni myślą, mogliśmy z tego skorzystać, albo z różnego rodzaju takich trudniejszych, prostszych rozwiązań, tak? No to tutaj temu dziecku już możemy pokazywać, jak działa konto oszczędnościowe, jak kupić akcje, jak działają kryptowaluty. Dużo rodziców to robi. Myślę, że jeśli nawet ty tego do tej pory nie umiesz, no to też możesz się razem z dzieckiem krok po kroku tego nauczyć. Właśnie te elementy tutaj rodzicu też znajdziesz w naszym kursie. Omawiamy kwestię tego, czy pożyczać dziecku pieniądze. To jest też kolejny taki ważny sygnał, ważny element, który warto wpleść do swojej edukacji tutaj domowej. I oczywiście my nie jesteśmy zwolennikami zbędnego zadłużania się, no niemniej jednak ten dług czasami jest swego rodzaju narzędziem. Dla tego dziecka też może być takim narzędziem do realizacji jakiegoś celu. Jeśli nauczymy go robić to dobrze, mądrze, wskażemy mu, w jaki sposób warto z tym podziałać, z czym się to też łączy. Czyli na przykład nie pożyczajmy temu dziecku pieniędzy bez odsetek, tylko niech już poczuje tę wartość pieniądza, że tutaj jeśli pożyczy, no to warto by było zwrócić je z jakimiś odsetkami. Tak. Więc to są takie bardzo ważne elementy. Ogólnie myślę, że cały moduł jest też trochę nastawiony na taką zmianę podejścia rodzica samego do właśnie edukacji finansowej. Do tego, żeby go uczynić odpowiedzialnym za tę edukację finansową. Pokazujemy, jak krok po kroku przeprowadzić dziecko przez finanse. I oczywiście jesteśmy też ciekawi, jak wy odbieracie moduł, no nie? Więc obejrzyjcie, dajcie znać, czego wam tam brakuje, żebyśmy mogli razem z wami ten moduł rozwijać. No bo myślę, że to wtedy jest takie najbardziej wartościowe. Jeszcze jedna rzecz, o której powiem, dobra? Bo mi się też tak nasunęła. Się rozkręciła. Tak, ale jest to kwestia jeszcze przedsiębiorczości dzieci. Zwróćmy też na to uwagę, bo dzieci bardzo często przejawiają wiele takich elementów przedsiębiorczości w swoim życiu, nie? Czyli nam pokazują, że same nawet pomimo tego, że jeszcze mają tych x lat, nie wiem, 8, 10, 15, to już mogą swoje jakieś środki finansowe tutaj zarabiać w różny sposób i też tego nie zabijajmy. Ty, Grześku, kiedyś opowiadałeś, zresztą chyba jest to też w książce, jak pomagaliście z paragonami, tak? Czyli tutaj zbieraliście te paragony, znosiliście zakupy i też była to jakaś taka forma dla was dodatkowego dochodu. No i oczywiście jako rodzice skontrolujmy, czy jest to w ramach, powiedzmy, prawa, tak się dzieje, czy tutaj to dziecko gdzieś tam nie spowoduje u siebie jakichś większych negatywnych konsekwencji, ale pomagajmy mu też w tym, bo to jest też fajne, że dzięki temu uczymy właśnie to dziecko kreatywności, tego, że samo sobie może tutaj radzić, no i właśnie jest trochę poza tą szkolną ławką, no nie? Poza tym, że tutaj w
tym szeregu o tej i o tej godzinie należy zrobić to i to. Ta szkoła jest ważna, ale te godziny poza szkołą też są bardzo istotne, jeśli chodzi o taki rozwój naszych dzieci. Tak, i tutaj warto od tego dodać, że wielokrotnie być może spotkaliście dzieci, które sprzedawały lemoniadę w wakacje. Ja wielokrotnie w tym roku kupiłem taką lemoniadę i to były naprawdę dzieciaki, wiesz, 8 lat, 10 lat, 12 lat. Ja sobie potrafię wyobrazić, że naprawdę młody chłopczyk, młoda dziewczynka mogłaby sprzedawać taką lemoniadę. Ja bym się tam oddalił, tylko żeby obserwować dla bezpieczeństwa, co się dzieje, ale niech on czuje tą samodzielność, jeżeli miał takie pragnienie. I tutaj w ramach tego warto spojrzeć jeszcze na to tak, że te dzieci tą przedsiębiorczość będą wykazywały w ramach swojego intelektualnego podejścia w obszarach, które my możemy znegować. I tu uwaga, bo to nie o to chodzi, żeby to było idealne, piękne i zgodnie z tym, co my byśmy zrobili. Chodzi o to, żeby to było zgodne z tą wizją, którą on sobie wybudował i żeby w tym laboratorium, nawet jeśli ma to iść w kierunku tego, że mu się to tak zwane nie uda, to niech to będzie właśnie nieudana próba w ramach tego laboratorium. Jak inaczej zbudować wiarę we własne możliwości, jak nie w ten sposób. Tylko tam potrzebujemy znów zaangażowanie, czas i tak dalej. I jeszcze jedna, nasze zaangażowanie i jeszcze jedna sprawa. Moduł zachęca i my też zachęcamy dzisiaj tym odcinkiem do tego, żeby edukować dzieci. Po tym, co teraz powiem, warto powiedzieć, dlaczego w ogóle warto zajmować się edukacją finansową dzieci, bo o tym dzisiaj nie padło za dużo, a mi się wydaje, że powinniśmy o tym powiedzieć. Zanim to, jak pójdziecie do swoich dzieci i zaczniecie ich zachęcać do pracy z finansami, to może być tak, że tam nie będzie zainteresowania. Może być tak, że tam będzie właśnie, a mnie to nie interesuje, minie 5 minut i on po prostu ucieknie dalej w coś, co jest dla niego dzisiaj bardziej przyjemne. I tu nie chodzi o to, żeby na bazie tego stwierdzić, jego to nie interesuje. Tutaj trzeba stwierdzić, to nie jest być może jego moment. Próbujmy ponownie za kwartał. Na bazie tego starajmy się wytworzyć zainteresowanie w tym kierunku, bo jeżeli dzisiaj jest 15-latek, 14-latek, 12-latek, który wiesz, tak jak ja kilka lat grał na kompie i raczej go nic nie interesowało, poza graniem na komputerze w tym okresie, to mamy jakiś niefajny, niesprzyjający schemat wybudowany. To nie oznacza, że jak mamy do nalanej szklanki dużo czarnego napoju, to lejemy trochę białego i ona dalej będzie biała. Tam trzeba trochę przelać tego. Tam jest sporo pracy przed nami. I okej, ale warto ją podjąć. I to chciałem powiedzieć. Myślę, że bardzo ważna kwestia. Ja dodam, bo mi się trampki na giełdzie przypomniały w tym momencie, jak o tym opowiadałeś, a mamy świetną relację z organizatorami trampek na giełdzie, kawsów. Dawid zresztą będzie brał udział jako mentor w tym świetnym projekcie. Razem. Poprosiłem Iwonę, żeby mi pomogła. No, tak wyszło. Ja tam przyjadę z boku kibicować, tym bardziej, że to się będzie działo w Bielsku. Cieszy mnie to bardzo, ale wracając do tego, dlaczego te trampki? No bo przecież z tego, co wiem, z tego, co pamiętam, na kawsach, które będą ostatni weekend marca 2025, już w czwartek, jak dobrze pamiętam, kilkuletnie dzieciaki, nie wiem, 8-9-letnie, tam są warsztaty naprawdę takich dzieciaków, które ledwie edukację szkolną zaczęły i już można to robić z pomocą wśród innych dzieciaków, więc tych narzędzi jest bardzo dużo, warto dawać te możliwości, te szanse, też nie bać się tych porażek, o których Dawid mówił. Jeśli coś się nie uda, ma się nie udać. Kto z nas, przedsiębiorców, nie położył biznesu, niech pierwszy podniesie rękę. Ja nie podnoszę, bo położyłem biznes nieraz, bankrutowałem nieraz, wiecie o tym doskonale i wy też. I na bazie tych doświadczeń dzisiaj myślę, że jesteście mądrzejsi finansowo, mądrzejsi jako przedsiębiorcy i tym dzieciom też dajmy szansę, żeby one się przewróciły, no bo żeby się zacząć jeździć na rowerze czy zacząć chodzić, trzeba się przewrócić nieraz. I o tych finansach. Dlaczego w ogóle warto dbać o finanse? Czemu my o tym nagrywamy? Czemu my to zrobiliśmy? Bo to bym chciał, żeby padło z naszej strony, bo to, że dużą pracę wykonała Iwona, ja też wsparcie, był cały zespół, ale i kanał cały jest bardzo mocno zaangażowany w element metamorfozy finansowej i metamorfoza finansowa poszła w takim, a nie innym kierunku. No tych powodów jest wiele. Jest wiele. Zacznijmy o tym chwilę. Ja myślę, że mogę powiedzieć dwa zdania. Ja myślę, że mogę powiedzieć w ten sposób, że czujemy się odpowiedzialni społecznie za to, co nagrywamy. Czujemy, że to ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w społeczności przez te ostatnie lata. My to widzimy. Gdybyście nam nie napisali i nie mówili na spotkaniach, to byśmy to czuli, ale byśmy nie do końca wiedzieli, czy faktycznie jest ten rozrzut. A jest niesamowity rozrzut. My naprawdę trafiamy nie tylko do Polski, ale do domów Polaków na całym świecie i widzimy, że ta zmiana finansowa, zdrowotna jest. Tej zmiany finansów dzieci może jeszcze nie słyszeliśmy, no bo dopiero się to zaczyna, ale dorośli Polacy na całym świecie poprawiają. Ja dzisiaj dostałem znowu SMS-a, że z ogromnym podziękowaniem. Także czujemy, że robimy dobre rzeczy i to też warto powiedzieć. Nie być takim skromnym, tak jak w Polsce. Czasami nam to mówią, nie, nic nie mów.
Robimy super rzeczy. Naprawdę z zespołem robimy naprawdę świetne, piękne rzeczy i wiemy, że one pomagają, dlatego chcemy to rozszerzać, bo tego po prostu nie będzie. A bogate, mądre finansowo społeczeństwo jest dobre dla wszystkich z nas. Mnie uczono, naprawdę mnie tak uczono kiedyś, że sąsiad ma mieć mniej ode mnie. Mi to nie pasowało. Wiecie, mi to nie pasowało. Ja się dzisiaj nauczyłem przez te ostatnie lata, że chciałbym mieć sąsiada, który ma pieniądze, który nie ma problemów finansowych, bo sąsiad, który ma ogarnięte życie, jest szczęśliwy, jest lepszym sąsiadem dla mnie i dla wszystkich. Więc ja chciałbym, żeby Polacy ogarnęli sobie finanse. I to jest takie moje podsumowanie tego, dlaczego my te tematy dotknęliśmy, mimo że one są jeszcze tabu w niektórych miejscach. Nie wstydzę się finansów jest za Iwonką jako hashtag i naprawdę nie wstydzę się finansów. Również w świecie najmłodszych powinno być odczarowane i na pewno będziemy w tym pomagać. Jeszcze może dodam, że właśnie my widzimy bardzo dużą misję, wizję w tym, że jeśli będziemy zmieniali po kolei każdą jednostkę, tak, gdzieś tam trafimy do choćby tego jednego człowieka i później do kolejnego, robimy to oddolnie, no to możemy naprawdę fajne rzeczy, oczywiście z biegiem czasu, ale tutaj dostarczyć, wykreować i dzięki temu też będzie się nam tutaj żyło dużo łatwiej, no nie? No bo sami często mówimy o tym, że gdybyśmy my mieli x lat temu to i to zaopiekowane, pokazane w ten sposób, to nie wiem, to teraz może byśmy tyle nie ważyli, teraz może byśmy mieli taki majątek, teraz może byśmy się tak i tak odnajdywali, no nie? W naszym życiu. Nawiązuję trochę tutaj do tych 3 obszarów, które też na kanale bardzo mocno wskazujemy, że w ramach finansów, tutaj jesteśmy akurat w tym myślę dobrze, Dawid, warto tę edukację dostarczać, bo ona potem zaprocentuje w tym, że nie będziemy tylko dobrymi pracownikami, tak, ale dobrymi takimi zarządcami własnych majątków. No i myślę, że to będzie takim plusem dla wielu osób w naszym państwie. Podczas tego, jak mówiliście, zastanawiałem się, o co warto to uzupełnić. 2 obszary, które jeszcze dostrzegam poza tym, co powiedzieliście, a mianowicie my podchodzimy holistycznie. A jeżeli holistycznie, to nie pomijajmy tych młodych ludzi i dajmy przestrzeń dorosłym do tego, żeby mieli narzędzia i możliwości, jak edukować te młode osoby, które stanowią o bezpieczeństwie, i to już jest drugi element, o bezpieczeństwie tych gospodarstw domowych w przyszłości. Kiedyś, być może niektórzy z Was nie wiedzą, ale nie było tego, co my nazywamy dzisiaj systemem repartycyjnym, a mianowicie systemem emerytalnym. Płacimy składki, jakie płacimy, takie płacimy. Dzisiaj w Polsce do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w ramach tego mamy zadeklarowane środki finansowe na naszą emeryturę. Problemy demograficzne i innego rodzaju wyzwania prowadzą nas do tego, że nie będzie godnych emerytur finansowych z punktu widzenia ZUS-u. Dlatego też dbamy o swoje finanse i budujemy kapitał na przyszłość jako dorośli. Z tym, że przypomnę, że nie było kiedyś tego systemu. To jest próba, która trwa niespełna 100 lat. I teraz, co było wcześniej? Wcześniej było dbanie przez dzieci o gospodarstwa domowe. Dbanie o starszych przez młodszych. Ale właśnie tam angażowano więcej w tą edukację, w tą świadomość, być może nie w takich narzędziach, być może nie na tym poziomie, ale jednak ten czas był tam zainwestowany. Dlatego ja uważam, że rodziny warto by zaangażowały się w taką wspólną edukację, również w obszarze finansów, zdrowia też, żeby dłużej żyć piękniej, ale finansów, bo o tym dzisiaj mówimy, po to, że gwarancją bezpieczeństwa twojej przyszłości, Grześku, poza tym, co ty sam zbudujesz z Klaudią, jest również to, co będzie miał w głowie Franek, być może nie tylko Franek, ale dzisiaj Franek, co Franek będzie majątkowo budował, co Franek będzie mógł wesprzeć was, jeżeli taka potrzeba zajdzie, a jeżeli nie zajdzie, to będzie miał lepsze swoje bezpieczeństwo finansowe. I tak to dostrzegam. A jeżeli mamy mówić, kto ma się tym zająć, jeżeli nie my, to nikt, bo nikomu się to nie opłaca. Ani rządzącym, ani korporacjom. Mamy być coraz bardziej efektywni, coraz większymi konsumentami i coraz mniej myśleć i więcej patrzeć w telefon niż w oczy drugiego człowieka, co zresztą sami wiecie, choć ja nie widzę innej przestrzeni na to, żebyśmy właśnie docierali do większej ilości osób dzisiaj niż jak właśnie w ten sposób przez sieć, to jednak mówili o tym, że w ramach naszej aktywności powinniśmy właśnie się wspierać i w naszych środowiskach, w naszych rodzinach budować te holistyczne, wartościowe kontenty. Piękne podsumowanie bardzo ważnego tematu dotyczącego wszystkich z nas, nawet ci, którzy nie mają dzieci albo myślą, że to nie dotyczy ich, no to jak widać dotyczy, bo te emerytury te dzieciaki będą wypracowywać, przynajmniej w jakiejś części
Myślę, że wielkie brawa w komentarzach dla Iwony, która Tak dzisiaj jest. pierwszy raz tutaj wystąpiła. Chyba i nie ostatni, jak widzimy. Na pewno. Dajcie znać, czy chcecie kolejny odcinek z Iwoną, dajcie znać. Tak. No i myślę, że fajnie by było, gdybyście wsparli trochę ten film komentarzami odnośnie metamorfozy finansowej dla dzieci. Jakie tematy, w którym kierunku, dajcie znać, czy skorzystaliście, czy byliście w środku, czy widzieliście, co Iwona z zespołem przygotowała. Wielkie dzięki, Iwona, za to, że dzisiaj podzieliłaś się swoją wiedzą. Było naprawdę petarda. Super. Super doświadczenie, dzięki wielkie, zachęcam do korzystania, no i dzielenia się w komentarzach. I kropka na ti. Kropka na di, bo ostatnio nasz tutaj Kamil wspomniał, że warto powiedzieć, że jak mówimy o czymś, Tak. Żeby powiedzieć, że wyświetla się na ekranie link. Tak, Metamorfoza finansowa, wyświetla się link dla tych, co nie znają tego projektu. Metamorfozafinansowa.pl, dokładnie, Tak. prosta strona, więc wydawało nam się, że wszyscy trzeba znają, powiedzieć. ale nie wszyscy znają. Jeszcze Fajnie. tak uśmiechał do mnie Kamil za kamerą, ja mówię, uczmy się. Tak, wykonaliśmy swoje zadanie. Także robimy, poprawiamy po drodze. Wszystkiego dobrego, dzięki, Dawid, również. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.